Cześć wszystkim. Nagrywam ten film 7 grudnia o godzinie 18. Zapewne pojawi się w sieci trochę później, ale postanowiłem poruszyć trochę inny temat niż normalnie. Mianowicie chodzi o trzęsienia ziemi. W oficjalnej formie, oficjalna nauka z tego co mówi, można wnioskować, że trzęsień ziemi nie da się przewidzieć, że jest to niemożliwe i wszelkie osoby, które próbują coś innego powiedzieć, są bardzo mocno tępione. Po prostu są tępione w internecie, tak? Więc z racji tego, że mam pewną wiedzę na ten temat, że potrafię mniej więcej stwierdzić, gdzie te trzęsienie będzie, co wam zaraz pokażę, postanowiłem się podzielić pewnymi informacjami, bo mam nadzieję, że może to komuś pomoże, może to kogoś uratuje, bo wiedza o trzęsieniu ziemi, które nadchodzi, może nadejść, uważam za wiedzę bezcenną, ponieważ wczoraj miała miejsce sytuacja, o której powiem, no i to mnie zmotywowało do tego, aby ten film nakręcić. Może na początku zaczniemy od najnowszych informacji. Trzeba przejść na odpowiednią stronę Volcano Discovery. I tutaj mamy listę trzęsień ziemi. Zaznaczyłem powyżej 5 magnitudy, żeby były te bardziej interesujące. I co mnie ostatnio zastanowiło, to mianowicie trzęsienie ziemi z 5 grudnia, z poniedziałku, z godziny 2:13 naszego czasu. Było ono o sile 6,2 magnitudy na głębokości ponad 500 km, więc było to bardzo głębokie. Miało ono miejsce tutaj, na morzu Banda. Oddalając trochę jest to archipelag Indonezji. Przejdę teraz na tej mapce do tego archipelagu. I jak widać tutaj, tak. O, mamy tu morze Banda, nie wiem czy to jest to trzęsienie ziemi. Bardzo możliwe, tak, że chodzi o to, tak, z 5. Dobra, i teraz co najważniejsze, to trzęsienie ziemi było bardzo głębokie, więc spowodowało automatycznie to, że pomimo tego, że nie było odczuwalne na powierzchni, nikt się tym praktycznie nie zainteresował, wywołało konsekwencje, tak zwany łańcuch wydarzeń, który był dość tragiczny w skutkach, ponieważ wtedy można było jasno stwierdzić, że ciśnienie, które wytworzyło się w tym miejscu, musi gdzieś ujść. A przypominam, że głębokie trzęsienie ziemi nie jest ujściem ciśnienia, tylko jest, można powiedzieć, spowodowaniem ruchu, które spowoduje narastanie ciśnienia, które z kolei musi ujść w różnych kierunkach. No i jednym z tych kierunków przede wszystkim była Indonezja, mianowicie północna Indonezja, gdzie trzęsienie ziemi o sile 6,5 magnitudy na głębokości 8,2 km uderzyło w północną część tamtego państwa. Z tego co wiem, zginęło 25 osób. I gdyby choć ta wiedza dotarła do niej w jakiś sposób, sądzę, że można byłoby uniknąć części tych ofiar. No ale niestety nie wydano żadnego ostrzeżenia pogodowego, co jest moim zdaniem dość skandaliczne, bo chociaż podstawowa informacja mam wrażenie, że się ludziom należy. Wracając do tego trzęsienia ziemi, miało ono miejsce 5 grudnia, no i spowodowało tutaj rozprężenie po 24 godzinach mniej więcej. No tak mniej więcej 4 godzinach. Do 48 godzin rozprężenie powinno trwać. No podobnej skali, tak? 6,5, początkowo było 6,3. Co jest jeszcze ważne, to, że to będzie Indonezja, no wskazywało po prostu na naprężenia, które już wówczas występowały w tym rejonie. Tak widać, mamy tak zwane plate boundary, czyli granicę płyty tektonicznej, po której to naprężenie zwykle się rozchodzi. Drugą taką granicą, po którym się to sprężenie rozchodziło, był kierunek wschodni. Mianowicie tutaj rozprężenie idzie, jak widać, na północ i tutaj w kierunku Guamu, tak, miało miejsce trzęsienie ziemi o podobnej skali, 4,8 tutaj, widzę, 4,6, no to był też jeden przewidywany kierunek i przede wszystkim trzeci kierunek, to są już mniejsze, tak, bo z reguły tutaj ciśnienie poszło w większej ilości na zachód, więc na wschód już nie poszło tego tak znacznej ilości, na wschód to mieliśmy mniej więcej tutaj, to chyba to było to trzęsienie ziemi z 5 o 2. To było bardzo głębokie trzęsienie ziemi i to razem
z tym spowodowało, że cała płyta tektonicza, cały obszar zaczął znowu się ruszać, tak? No i co chciałem jeszcze pokazać. Miało miejsce ostatnio też parę trzęsień ziemi w tym rejonie. Mianowicie to jest jedno z nich w Nowej Kaledonii. Miało miejsce 4,8, było bardzo płytkie, więc to była bezpośrednia konsekwencja tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jego na Morzu Banda. I teraz mamy możliwość przewidzieć konsekwencje tego trzęsienia ziemi, czyli dalszy łańcuch wypadków. Mianowicie 6,5 miało miejsce tutaj 6, czyli wczoraj, wieczorem, więc dzisiaj można powiedzieć, że w ciągu 48 godzin od tego 72 godzin, 48, w każdym razie w najbliższym czasie będzie miało kolejne trzęsienie ziemi, które będzie skutkiem tego trzęsienia. Nie wiem, czy tu jest to zaznaczone. Afganistan, zobaczmy. 229, tak. Jest to głębokie trzęsienie ziemi w Afganistanie, które miało miejsce 1 grudnia, co prawda, ale wynosiło 4,6 magnitudy. Chciałem się jeszcze upewnić jedną rzecz, bo mam wrażenie, że miało tam miejsce jeszcze jedno trzęsienie ziemi. Zaraz zobaczymy. Jest. Afganistan-Tadżykistan border. To jest z kwietnia. Zobaczmy coś jeszcze. Nic wcześniej tutaj nie było. Ok, czyli to było najnowsze trzęsienie ziemi. I teraz uwaga. To trzęsienie ziemi w Afganistanie w połączeniu z tym trzęsieniem ziemi spowoduje, że naprężenie pójdzie mniej więcej w ten rejon. Tutaj miało miejsce jakieś trzęsienie ziemi, widzę. 5,2, ale to było z 1 grudnia, to już miało miejsce trochę wcześniej. Ale chodzi mi o nowe trzęsienie ziemi, tak? Czyli jeżeli w Afganistanie było głębokie trzęsienie ziemi, co spowodowało poruszanie się tego rejonu i miało miejsce to trzęsienie ziemi, które było konsekwencją poruszania się tego regionu, to logicznym wnioskiem jest to, że w połowie, można powiedzieć, tak na chłopski rozum, te naprężenia się spotkają i dojdzie do trzęsienia ziemi, które będzie miało miejsce gdzieś mniej więcej w Nepalu. No a w ciągu najbliższych 48 godzin powinniśmy to widzieć, oczywiście, bo wiemy to już teraz. No i będzie miało mniej więcej magnitudę podobną do tego, czyli 6,5. Tutaj miało 4,6, no to podobnie mniej więcej około 6. Ponad, to nawet trochę powyżej 6 powinno być. No i będzie to trzęsienie ziemi płytkie, a płytkie trzęsienia ziemi są bardzo odczuwalne przy powierzchni ziemi. Więc jeżeli ktoś tam jest, przybywa, no to zbrójcie się przede wszystkim w czujność, oczy dookoła głowy i zachować bezpieczeństwo. I teraz tak, trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Afganistanie i było dość głębokie, bo nawet do głębokości 229 km, spowoduje, że całe te naprężenia przejdą w kierunku teraz zachodnim, będą wędrować. Mniej więcej w tym tutaj, tak, przez Iran do Turcji i po prostu do Europy. Więc mniej więcej w tych rejonach te rejony teraz trzeba mieć na uwadze. W Iranie popatrzmy 5. Miejsce trzęsienia ziemi, więc ten rejon ewidentnie zaczyna się powoli ruszać. Trzęsienia ziemi, które tutaj są, no to popatrzmy, tutaj było 4,6, więc ewentualnie to, które dojdzie tutaj do Turcji, nie powinno być po prostu więcej niż 6 na pewno nie będzie, więc po prostu nie będzie takiego miesiącego w skutkach trzęsienia ziemi. No ale powinniśmy to zobaczyć w ciągu najbliższych 48-72 godzin. No i automatycznie potem pójdzie reakcja łańcuchowa, oczywiście w rejon Grecji, który jak widać dość mocno się rusza. Jeśli spojrzymy na małe trzęsienia ziemi, w tym miejscu to będziemy widzieć, że po prostu rejon zaczyna być aktywny sejsmicznie. No i potem, przede wszystkim co jest ważne, trzęsienia ziemi mają też zdolność do wędrowania tutaj przez południową Polskę, mniej więcej w kierunku Anglii. Ostatnio było nawet, tutaj można było zobaczyć, że było odczuwalne. Sekundkę. Gdzieś widziałem w okolicach Lublina, ktoś pisał, no może nie na tej stronie, ale kilka dni temu mniej więcej było odczuwalne jakieś trzęsienie na południu Polski.
No i to się zdarza, tak? W szczególności, że południe Polski jest właśnie takim mniej więcej miejscem tranzytowym tych najmniejszych już pozostałości z reguły naprężeń, które pochodzą na przykład właśnie z Turcji i wędrują tędy, kończąc gdzieś na Islandii. To co będzie w Turcji, wiem, około 6, niecałe tam, do 6 powinno być maksymalnie. Przejdzie to do Grecji, potem będzie tutaj wędrować. To już będą szczątkowe, tak? Takie ostatnie rozprężenia. 2-3 magnitudy w okolicy Grecji, ewentualnie potem Włoch. Czyli delikatne, będzie po prostu odczuwalne i to wszystko. Następnym rejonem, jeszcze który chciałem wspomnieć, jest tutaj. Mieliśmy tutaj ostatnią serię trzęsień ziemi. Część z nich była głęboka. Jak widać tutaj 405 km pod powierzchnią lądu. To trzęsienie ziemi spowoduje automatycznie, że zacznie się ruszać cały tutaj ten rejon. No i 5.0 jest dość dużym, w szczególności, że tutaj miało miejsce też 4.8. Nie wiem, czy je tutaj teraz znajdę, ale tak, muszę je znaleźć, sekundkę, jeśli tutaj jest. Ono miało miejsce dość niedawno temu, kilka dni temu i było bardzo, bardzo, bardzo głębokie. Teraz mieliśmy 2 głębokie trzęsienia ziemi w tym rejonie. Jedno 4,8, a drugie zaznaczyłem o magnitudzie 5,0. To spowoduje, że większość naprężeń pójdzie na południe w stronę Nowej Zelandii i może to spowodować trzęsienie ziemi właśnie mniej więcej 6-6,5 magnitudy w ciągu najbliższych 48 godzin w Nowej Zelandii. Przy czym raczej uważam, że to będzie mniej więcej gdzieś właśnie ten rejon. O tutaj. Widać nawet jakieś naprężenie, ale one są 4, czyli jeszcze sprzed obecnego, ten 6-4, 6-19. No to jeszcze tutaj zacznie się wszystko ruszać i trzeba się spodziewać większej ilości trzęsień ziemi w tym rejonie. Co jest jeszcze ważne? No właśnie to połączenie Fidżi 5.5 i tam te 4.8, tak? To trzeba mieć na uwadze. Część z nich oczywiście może się przetransferować do Indonezji. Tą sytuację trzeba będzie obserwować na bieżąco. Jeżeli zobaczymy teraz ostatnie, to tutaj ładnie widzimy 5.0, tutaj 4.8 w Nowej Kaledonii, no i w Indonezji jeszcze, tak? Ale ogólnie tutaj to będzie więcej te rejony. To są chyba, nie wiem, Wyspy Salomona, tak? Tutaj i Papui Nowej Gwinei. Tu trzeba będzie mieć na uwadze ten rejon, ponieważ przewiduje się, że właśnie tutaj też trzęsienie ziemi właśnie uderzy jako konsekwencja tej 5 i 4.8, które było w pobliżu. Co jest jeszcze istotne, to, że to trzęsienie ziemi, które jest głębokie, poruszyło astronosferę, więc przede wszystkim jest większy napór na płytę tektoniczną i uwaga, to ciśnienie przeniesie się wtedy właśnie, tutaj mamy taki uskok. To będzie widoczne na innej mapie. Nie wiem, czy to będzie gdzieś to widoczne, ale widać takie mniej więcej linie, które tędy sobie wędrują przez ocean i one mają zdolność do przenoszenia naprężeń na drugi koniec oceanu. Dobra, i teraz tak, ta 5, która była głęboko, spowoduje przeniesienie się tego naprężenia tutaj do południowej Ameryki. Mniej więcej tutaj wysokość środkowa Chile, tutaj Peru. I teraz co najważniejsze. W Chile miało miejsce trzęsienie ziemi w magnitudzie 4 na głębokości 254,2 km. Nie wiem, czy to będzie zaznaczone. 102, momencik, jeszcze sprawdzę tutaj. Powyżej 4, okej. W Boliwii jednak, właśnie w tym miejscu. To było nasze 4,5, które miało miejsce 4, czyli sprzed 3 dni, no i spowodowało już całe praktycznie poruszanie się tego regionu.
Tutaj jest kolejne głębokie trzęsienie ziemi w Argentynie. O, i jest tutaj też jedno trzęsienie ziemi Esse of Pain w Chile o magnitudzie 4,3. I to trzęsienie ziemi, które jest w sumie jedno z nowszych, no, spowoduje, że całość między zacznie się teraz też poruszać i automatycznie teraz, jak zobaczymy, o, to są te dwa najnowsze, tak, z czego jedno jest 24, drugie jest 105, oba są głębokie i oba będą teraz spowodują poruszanie się tej płyty. Część tego ciśnienia się przetransferuje tutaj, na południe. Prawdopodobnie tutaj będzie trzęsienie ziemi gdzieś w tych okolicach. I teraz tak, tutaj w Peru miało miejsce trzęsienie ziemi, więc przewidywalne między gdzieś... Zakładam mniej więcej, że gdzieś tutaj na granicy Peru i Chile powinno być teraz trzęsienie ziemi. Teraz zobaczmy, to miało siłę 4,5, to 4,3, to miało 4,6. No to tak ponad 6. Ponad gdzieś 6 magnitudy uderzy gdzieś mniej więcej tutaj w ta wybrzeże, tam okolicy, gdzieś granica Peru, Chile północne. Mamy 48 godzin, 72 maksymalnie ewentualnie i zobaczymy, czy miałem rację. Idąc dalej. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych miała też miejsce ostatnio seria trzęsień ziemi. No to nie są jakieś duże. Znaczy spojrzeć, ile odpada. I teraz tak, z racji tego, że miało miejsce trzęsienie ziemi tutaj w Peru i przenoszone są naprężenia właśnie stąd, między innymi stąd, które było głębokim, więc automatycznie się to przeniesie. I to, moi drodzy, spowoduje, że trzęsienie ziemi uderzy gdzieś idąc stąd, tutaj na bardziej wysunięty, to tak w połowie odległości mniej więcej, czyli gdzieś tutaj, tak, tu. No, gdzieś ten rejon. Że to powiem, to zakrzywienie też trochę inaczej trzeba patrzeć, nie po linii prostej, tylko po linii uskoku tektonicznego. Gdzieś tutaj w okolicach Gwatemali. Tutaj jakieś dwójki, nic większego nie było. To ostatnie naprężenie jakie było. Tutaj mamy 4,6, więc coś koło 4,5 do 5 powinno wystąpić trzęsienie ziemi właśnie w okolicach. Tutaj na wybrzeżu mniej więcej Gwatemali, Meksyk, San Salvador. Czyli Gwatemala w tym miejscu. Chyba dobrze to policzyłem. Odległościowo, jeśli chodzi o to. I to też kolejny punkt, który można obserwować. Idąc dalej, co jest właśnie ciekawe, zobaczcie. O, w środkowych Stanach właśnie jest tutaj dużo się dzieje, jak widać tutaj w Puerto Rico. Obszar zaczyna się ruszać. Jeszcze coś ciekawe. Na wulkanu Discovery widać erupcję wulkanów, które miała ostatnie miejsce. I na to przejdziemy, tu widzimy, że Peru jest nawet zdjęcie tego zjawiska. Jest aktywny. To są wulkany w Środkowej Ameryce. Mi się przewinęło. O jest, Turrialba wulkanu w Kostaryce. Nowa emisja pyłów. I teraz, co jest istotne. Obecnie jest to wulkan, który u niego zachodzi erupcja. I to powoduje, że jest nacisk na stenosferę, która powoduje wymuszanie przepływu magmy na powierzchnię, co sugeruje nam, że obszar jest aktualnie pod dużym naprężeniem i należy spodziewać się w tamtym miejscu trzęsienia ziemi w najbliższym czasie. Drugim takim rejonem właśnie jest tutaj Nikaragua, Gwatemala, Honduras. Te tutaj Kostaryka, te właśnie te rejony są też właśnie przede wszystkim zagrożone trzęsieniami ziemi z powodu dużej aktywności wulkanów w tamtym rejonie, więc też przede wszystkim należy spodziewać się trzęsienia ziemi. Kostaryka, Ekwador, Gwatemala. Jak widać tutaj te tereny są teraz najbardziej narażone, to jest mapka nawet, która pokazuje obecne erupcje wulkanów. Wulkan Masaya, Turrialba, właśnie ten, o którym mówiłem.
Także ten rejon jest pod naprężeniem, należy się tam spodziewać teraz właśnie nowych trzęsień ziemi. Co jest jeszcze ciekawe, to że w Stanach Zjednoczonych jest duża seria trzęsień małych ziemi. To jest zastanawiające. Mapkę weźmy satelitarną. To jest stan tak w ogóle. Oklahoma, ok. Przybliżymy. Tu widzimy serię jakichś tam trzęsień ziemi. 3,6. Bardzo płytko. 6,27. Płytko 5 km 3,5. Przybliżmy. Zobaczmy. Co się rzuca w oczy? Tu są zbiorniki na gaz. Spójrzcie tylko, widzicie? To są, moi drodzy, pola naftowe. To trwa seria dużych właśnie wydobyć ropy naftowej, gazu zimnego na masową skalę. Naprawdę to jest skala ogromna. No i to powoduje automatycznie, że ten rejon jest poddawany wstrząsom. Teraz musicie zwrócić uwagę sobie na jedną rzecz. Tutaj też przechodzi linia naprężeń, które idą właśnie, tu jest linia tektoniczna i te naprężenia mają tendencję przez Colorado, Oklahoma te naprężenia uwalniać. I teraz wyobraźcie sobie jedną rzecz. Macie skałę, na którą działa naprężenie, a wy ją kruszycie. Od góry na przykład, w jakiś sposób. No co się dzieje? Skała się rozpada w tym momencie, jeżeli kombinujemy z jakąś skałą, która jest poddawana naprężeniom. Także no, tutaj to ewidentnie jest powodem tych serii trzęsień ziemi. Oficjalnie nie widziałem informacji mniej więcej, co mogłoby te trzęsienia ziemi spowodować, więc jak widać służby tutaj działają dość mocno. Tutaj jakaś trzęsienie ziemi od wody widać. Tutaj z kolei to wszystko jest po prostu efektem jakichś naprężeń tutaj, które miało miejsce prawdopodobnie na Alasce. Jak widać, tutaj było 6,0. Tutaj swego czasu kilka dni temu wystąpiło dość głębokie trzęsienie ziemi. O właśnie, tu było 103 km. No i spowodowało to mniej więcej tutaj kierunek tych rozprężeń. Przy czym, przepraszam was. Przy czym kierunek tych rozprężeń właśnie jest tutaj wzdłuż tego uskoku tektonicznego i seria podwodnych tutaj trzęsień ziemi też przy okazji powoduje, że ten rejon zaczyna się nam tutaj ruszać. Mniej więcej. Myślę, że to byłoby chyba na razie na tyle. Sądzę, że powiedziałem już parę rzeczy. Jak już mówiłem, nagrywam to 7 grudnia o godzinie 18, więc myślę, że czas pokaże, że ile w tym było racji, ile nie. Sam jestem ciekaw więcej, bo już widzę od pewnego czasu, że to, co tak mniej więcej daje się tutaj w ten sposób, na logiczny sposób przeanalizować, co nie jest jakoś z kosmosu wzięte, wystarczy po prostu być uważnym obserwatorem. To myślę, że teraz zobaczymy, tak? Powiedziałem parę rzeczy. Zobaczymy, co będzie. Ja uważam, że ja uważam, że powinno uderzyć w tych miejscach, o których mniej więcej mówiłem. Wiadomo, mogą się zdarzyć pewne tam odchyły, jakieś tam odnośnie magnitudy, lokalizacji, no bo to wszystko jest, wiadomo, cała Ziemia się cała rusza, tak? Więc jeszcze trochę brakuje do tego, aby określić to trzęsienie ziemi z dokładnością co do tam kilometra. Ale uważam, że to, co obecnie już wiemy, jest już dość dobrą wiedzą, nie? To tyle na dzisiaj. Zobaczymy się za 2-3 dni. Zobaczymy, wtedy będzie można zweryfikować to, co powiedziałem dzisiaj. Dajcie znać, czy temat przypadł wam jeszcze do gustu. Czy chcielibyście, abym czasem nad tym posiedział i przeanalizował mniej więcej te ruchy, które tutaj mają miejsce w tektonice naszej Ziemi, w astenosferze i dolnych warstwach naszej Ziemi. No i jeżeli wam się spodobało to, co robię, to kliknijcie subskrybuj, kliknijcie łapkę w górę. Będzie dla mnie to znak, że to, co robię, ma sens.
Dziękuję wam wszystkim za uwagę i trzymajcie się ciepło raz jeszcze. Pa, pa. I obiecuję, że jak będę wiedział potem w tym sens, to w końcu kupię lepszy mikrofon.